Kogo jeszcze trener obstawia? Co powiem, no postawię na Tabora, niech będzie. Ponad 4 godziny walki, wspólnej ramię w ramię, 45 km, ponad 3300 metrów przewyższenia i trójka pierwszych zawodników mieści się, uwaga, w 57 sekundach. Jak do tego doszło i dlaczego uważam, że Tatra Sky Marathon był jednym z najbardziej emocjonujących biegów w Polsce w 2026 roku, ale również jednym z lepszych moich biegów w karierze? Zapraszam do oglądania. Dominik Tabor! Aktualny mistrz Polski Czechopodgórę, mistrz Polski w skakaningu, finalista Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Tatra Sky był dla mnie od zawsze imprezą, w której chciałem wziąć udział, przede wszystkim z tego względu, że po prostu uwielbiam biegać w Tatrach. Uwielbiam Tatry same w sobie jako góry i cieszę się, że w tym roku, pomimo trudności, które miałem, w końcu stanąłem na starcie. A musicie wiedzieć, że to nie było takie oczywiste, bo tak naprawdę decyzję o wystartowaniu w Tatra Sky Maratonie, taką finalną, podjąłem, uwaga, tydzień przed samą imprezą, dokładnie 8 dni przed. Na podstawie treningu, który wykonaliśmy na obozie w Kościelisku, na którym byłem przez 3 tygodnie, stwierdziliśmy, że jestem gotowy do tego, aby stanąć na starcie tak wymagającego i długiego biegu. Dlaczego jednak mieliśmy wątpliwości? Sprawa pierwsza, tak naprawdę od czasu Teneryfy nie zrobiłem żadnego longa, który trwał powyżej 2 godzin. Tak, to prawda. I dopiero na obozie w Tatrach wykonałem swoje pierwsze powyżej 3 godzin biegania jednostki, które pokazały mi, że jestem w naprawdę dobrej formie. Oczywiście podtrzymywałem tą formę przez rower, robiłem długie wyjeżdżenia, powyżej 5 godzin nawet i ta objętość treningowa ostatnich tygodni była bardzo, bardzo duża. Jednakże mieliśmy pewną zagwozdkę, czy taka objętość i intensywność nie spowoduje nawrotu kontuzji. Jak się jednak okazało, tolerowałem zwiększające się obciążenia bardzo dobrze, trening szedł również perfekcyjnie, no i stąd też jako start w drodze do OCC zdecydowaliśmy się finalnie właśnie na start w Tatra Sky Maratonie. Byłem mega podekscytowany i czułem, że noga idzie naprawdę dobrze podczas tych tygodni. Oczywiście nie obyło się też, jak to u mnie przy każdym pobycie praktycznie w Kościelisku, bez pewnych dolegliwości, bo tak naprawdę na 5 dni przed startem leżałem jeszcze w łóżku i nie byłem się w stanie praktycznie ruszać. Miałem bardzo duże zatrucie z soboty na niedzielę przed Tatra Sky Maratonem. No dosłownie oszczędzę Wam szczegółów, ale nie przespałem całej nocy, straciłem przez jedną noc powyżej 2 kg i po prostu czułem się co najmniej, mówiąc, kiepsko. Dlatego musieliśmy też przekładać bodźce i long, który widzieliście jako poprzedni odcinek na kanale, zamiast być w niedzielę, czyli 6 dni przed Tatra Skyem, był w poniedziałek i na nim zaliczyłem ekstremalną bombę. Ale czy się tym przejąłem? No absolutnie nie, ponieważ moje prędkości pionowe przede wszystkim wskazywały na to, że jestem w naprawdę dobrej formie i pomimo braku tego odpuszczania, takiego luzowania do startu i traktowania go jako pewien start w drodze, na starcie stanąłem z 2 myślami. Chciałem, pierwsza sprawa, pobiec poniżej 4,40, a druga sprawa, chciałem wygrać ten bieg. Poniżej 4,40 dlatego, że sugerowałem się bardzo mocno czasami, które osiągnęli w zeszłym roku uczestnicy przerwanego biegu w skyrunningu. Kierowałem się między czasami Erika Martina Nilssona, który pobiegł rok temu około te 4,35 chyba. Niestety nie dotarłem już do tego, jaki był dokładnie ten wynik, natomiast wiedziałem, że w obecnej formie jestem w stanie o to powalczyć. Start bardzo wczesny, o godzina 7 rano, jak dla mnie, no to jedynym wcześniejszym startem, który miałem, był Maraton du Mont Blanc w 2024 roku, więc trochę czasu już minęło, ale nie był to jakiś bardzo duży szok. Oczywiście noc przed startem też przebiegała z przygodami. Nasz piesek o 3:45 również postanowił mieć problemy żołądkowe, ale generalnie, wiecie, nie przejąłem się tym. Cieszyłem się w ogóle tym dniem. Wstałem rano, zobaczyłem, jaka jest pogoda. No po prostu wymarzona, mega. Pojechałem na start, szybka rozgrzewka, trwająca tak naprawdę 12 minut, ustawienie się na starcie z chłopakami i ruszamy. Tu zaczyna się prawdziwa rywalizacja, ale od samego początku ja nadaję jej ton. Dokładnie mam rozpisane międzyczasy, które chcę osiągać na poszczególnych punktach pomiarowych i one zakładały bieg na wynik, wyświetlę Wam też na ekranie te międzyczasy. One zakładały
bieg na wynik między 4,35 a 4,42. Nie byłem pewny tylko jednego: zbiegów i tego, jak będę czuł się na tych zbiegach. Jedynym elementem, który powodował u mnie jakieś dolegliwości, czy też nasilenia dolegliwości, były właśnie zbiegi podczas tego obozu, więc nie wiedziałem, czy nie będę trochę za bardzo zachowawczy. Natomiast tak jak to ja, skupiałem się tylko i wyłącznie na każdym poszczególnym etapie. Etap pierwszy, od startu do Cudakowej Polany, bardzo prosty, przebiegający przez Dolinę Lejową, niewielki podbieg, więc tutaj tak naprawdę międzyczas był dosyć szybki, bodajże średnia 4,22. Założyłem między 27 a 28 minut, natomiast głównym założeniem było to, żeby nie przegrzać tutaj, żeby zrobić tutaj właśnie takie wejście w rytm, żeby potraktować ten etap bardziej jako dogrzewkę. Później, biegając na, nie pamiętam teraz jak się ten punkt dokładnie nazywa, chyba Wyżnie Kominarska Polana, ale poprawcie mnie, jeśli się mylę, skręt z Doliny Lejowej w kierunku Doliny Kościeliskiej, czułem, że mam naprawdę dobrą nogę dzisiaj, ale już też czułem jedną bardzo ważną rzecz. Normalnie w tego typu rytmie jestem jednym z najszybszych zawodników na samym początku. Czuję się po prostu dobrze, mam dosyć duży zapas prędkości, ale tutaj kleił mnie dosłownie na kilka metrów cały czas Bartek Gorczyca. I już teraz wiedziałem, że to będzie mocna rywalizacja. Gość jest mega mocny i trening, który też wykonywał w Tatrach ostatnio, po prostu zmiata z nóg i pod kątem temp przelotowych, i pod kątem przewyższeń, i pod kątem kilometrażu. Więc spodziewałem się, że zarówno on, jak i Dawid będą moimi głównymi rywalami. To nie było jednak coś, nad czym się skupiałem. Skupiałem się na realizacji swojego własnego celu. Zbiegamy do Doliny Kościeliskiej, widzę już punkt. Na nim czekał na mnie tata, u którego szybko wymieniłem flaski, wyrzuciłem pół litra, które miałem ze sobą od startu i które popijałem jeszcze też trochę przed startem. Wyrzuciłem flaski, wziąłem 2 flaski z węglowodanami i 1 żel, czyli łącznie wziąłem tutaj litr i łącznie było w tym wszystkim, już na szybko licząc, 225 gramów węglowodanów na cały następny odcinek od właśnie Cudakowej Polany aż do następnego punktu, czyli do hali Ornak. Klikam lapa. I co? Idealnie 28 minut, więc wiem, że jestem na dobrej drodze, nogi kręcą się, jest po prostu super. Następny etap jest już tym nieco trudniejszym, tym nieco dłuższym, bo etap kolejny, który założyłem, był z Cudakowej Polany na Kopę Kondracką. Przebiegamy tam przez Grzybowiec, trzeba było przebiec jeszcze przez Przysłop Miętusi, więc tutaj są tak naprawdę takie 2 odcinki mocne podbiegowe, którymi trzeba właśnie dobrze zarządzać. Ja na ten etap założyłem sobie godzinę 1 minutę, tak jak widzieliście wcześniej. I tutaj docisnąłem nieco pod Przysłop. Chciałem sprawdzić, czy Bartek odpowie na taki atak tutaj od razu, czy będzie w stanie przytrzymać mnie i tak jak to było przez cały dystans, taki mały spoiler, tutaj było dokładnie to samo. Urwałem Bartka może na 10-15 sekund i cały czas ta przewaga już się utrzymywała. Niemniej jednak ja czułem się tutaj świetnie, podbiegałem w swoim rytmie. Podbiegałem tak, że wiedziałem, że jest to bardzo kontrolowany wysiłek, jednocześnie, że jest on na takiej granicy pomiędzy biegiem w zbyt dużym komforcie, czyli w takim, powiedzmy, takim progu tlenowym, a biegiem jeszcze w tej strefie mieszanej, więc tutaj wiedziałem, że te nogi podają po prostu na tym etapie. I tutaj spokojnie, pamiętając też o spożywaniu płynów, pamiętając o tym, jak powinienem się odżywiać, dążyłem do przełęczy na Grzybowcu. Tutaj na przełęczy na Grzybowcu postanowiłem znowu troszeczkę dokręcić śrubę. Tam jest taki odcinek, w którym jest mega stromo i wiedziałem, że właśnie te podbiegi takie bardzo strome są moją mocną stroną. Prędkości pionowe, które uzyskiwałem podczas treningów, były naprawdę zadowalające. Stąd też chciałem to wykorzystać podczas rywalizacji i docisnąłem tutaj tą śrubę nieco mocniej. Bartek natomiast chyba nie był w żadnym momencie dalej ode mnie niż jakieś 30 sekund. Tak naprawdę była to przewaga, w której on cały czas mnie widział, w której ja go nie urwałem. I to jest może jedyna taka rzecz, którą na tym etapie powinienem zrobić nieco mocniej, nieco lepiej, czyli próbować jednak pociągnąć nieco mocniej pod tą kopę, tak aby Bartek nie miał ze mną kontaktu, bo tak jak sam później powiedział, dla niego cały czas tą utrzymującą go w rywalizacji rzeczą było to, że widział mnie. Na tym etapie podjąłem jednak taką konkretną decyzję, że nie będę dociskał, tylko idę z tym swoim właśnie takim równym rytmem. I dobiegając do tej wyżniej przełęczy kondrackiej,
wiedziałem, że naprawdę mam dzisiaj dobrą nogę. Zaczął się ten lekki zbieg z podwyżnej przełęczy Kondrackiej do przełęczy Kondrackiej i później ostatni podbieg na przełęcz. Widoki, no muszę Wam powiedzieć, petarda. Nawet ja, który jestem ekstremalnie skupiony podczas biegu, tutaj na chwilę podniosłem głowę, popatrzyłem się w lewo i spełniło to wszystkie moje marzenia i założenia odnośnie tego biegu, które miałem, bo musicie wiedzieć, że cały ten pobyt w Kościelisku na obozie wcześniej był bardzo mocno pochmurny, deszczowy. Nie działo się po prostu wiele w tych górach. Tutaj natomiast no, było to chyba jedno z piękniejszych widoków, jakie widziałem ostatnio w Tatrach. Przebiegam na kopę i co? Pach, 58 minut z kawałkiem. Byłem zdziwiony, szczerze powiem, dlatego że nie czułem, że ja dociskam gdziekolwiek jakoś szczególnie mocno. Czułem natomiast, że jest to taki moment w biegu, w którym muszę też dobrze zarządzać swoją energią. Dlatego też skupiłem się znowu na piciu, na jedzeniu i ruszyłem na kolejny etap, który zawierał w sobie przebieg przez grzbiety Czerwonych Wierchów i później zbieg do hali Ornak. Tutaj na Małołączniaku dosyć szybko doszedł do mnie właśnie Bartek, bo potraktowałem pierwszy zbieg naprawdę dosyć mocno po macoszemu, muszę powiedzieć. Te zbiegi nie szły mi dobrze tego dnia. Może nie dlatego, że się bałem wykonywać je w jakimkolwiek stopniu, ale wiedziałem, że nie są one moją mocną stroną. Zdecydowanie muszę powiedzieć, że te nogi były takie, jakby to powiedzieć, słuchały mnie, ale brakowało mi tej takiej śmiałości trochę, żeby przejść dalej, żeby pobiec mocniej, żeby puścić tą nogę właśnie na tych zbiegach, co normalnie bym robił. Wspinałem się więc nieco szybciej na każdą kolejną górę, na każde kolejne wzniesienie Czerwonych Wierchów, natomiast tutaj już byliśmy skrajeni z Bartkiem co do metra i trochę wymienialiśmy się tym prowadzeniem. Na podbiegu na Ciemniak Bartek wyszedł przede mnie. Tutaj zaczęliśmy nasz zbieg do Doliny Tomanowej i później do hali Ornak. Muszę powiedzieć, że wiedziałem też wcześniej od Karola Matyska, który pisał do mnie dzień wcześniej, za co bardzo dziękuję, że było ślisko na zbiegu z Chudej Przełączki. Powiedziałem to Bartkowi i ruszyliśmy właśnie w dół. Ten zbieg był naprawdę zachowawczy, muszę Wam powiedzieć. Tam nie było żadnego szaleństwa, ani nie było żadnych takich momentów, w których coś by się mogło stać. Były natomiast momenty, w których było rzeczywiście ślisko, że ta skała była po prostu śliska. I tutaj zaczęły się moje problemy ze skurczami tak naprawdę. Pierwszy upadek zaliczyłem ślizgając się po prostu na kamieniu takim bardzo gładkim. Postawiłem nogę po prostu nie w tym miejscu co trzeba, źle wycelowałem i ślizgnąłem się, efektem czego było to, co widzicie tutaj, czyli po prostu lekkie otarcie, lekkie stłuczenie, ale tu jeszcze nic poważnego się nie stało. Był to taki trochę wake-up call i biegnąc dalej, stawiałem już te nogi naprawdę z bardzo dużą uwagą, ale jednocześnie wiedziałem, że ja nie mogę tutaj zwalniać, ja muszę tutaj przycisnąć, ja muszę tutaj nieco szybciej pobiec, bo lubię te zbiegi tatrzańskie i chciałem też trochę przełamać w głowie właśnie to ograniczenie, które wiązało się z wcześniejszą kontuzją. Następny, poważniejszy w skutkach upadek nastąpił jednak jakieś 5 minut później. Zbiegając w takim miejscu, w którym bardzo blisko była kosodrzewina, był kamień i było błoto, prawdopodobnie, bo tego nie jestem w stanie stwierdzić, postawiłem stopę właśnie na styku kamienia z błotem. Tam źle przeniosłem ciężar ciała i ślizgnąłem się w taki sposób, że w jakiś dziwny sposób upadłem na przednią część klatki piersiowej. Później stłukłem sobie bark i biodro, a finalnie wylądowałem na stoku, który schodził tam w dół, w kosodrzewinie i tutaj chwycił mnie ekstremalnie mocny skurcz praktycznie w obu nogach, szczególnie w tylnej części. I tutaj naprawdę wielki szacun do Bartka za postawę fair play, za to, że pomógł mi, biegł w tym momencie kawałeczek za mną, podbiegł do mnie, zapytał, czy żyję, chwycił mnie pod pachy, wyciągnął mnie z tej kosodrzewiny. No ja mu powiedziałem, żeby biegł dalej, żeby już się mną nie przejmował, żeby leciał już swoje, bo i tak tutaj mógł po prostu mnie minąć i mógł w ogóle nie zareagować. Więc wiem, że to było naprawdę super sportowe zachowanie. Ja natomiast wstałem, spędziłem jakieś 5 sekund na obejrzeniu, czy jest wszystko ze mną ok. Wiecie, nie myślę w takiej sytuacji o tym, że coś by się mogło tam złego dziać. No i zacząłem gonić Bartka w dół. Dogoniłem go po jakichś 3 minutach i znowu biegliśmy tutaj razem. Wymieniliśmy kilka słów. Powiedziałem, że dawno się tak
żołnierskich słów użyłem, że tak się nie wyglebiłem bardzo dawno i zbiegaliśmy dalej w kierunku hali Ornak. Tutaj pomimo tego, że zmieściliśmy się w założeniu czasowym w te 50 minut około, to tak naprawdę powiem Wam szczerze, że ja chciałem ten etap zrobić nieco szybciej i wiedziałem, że stać mnie na zrobienie go nieco szybciej. Pojawiła się jednak w głowie ta lampka zachowawczości, plus zaczęły pojawiać się właśnie skurcze w łydkach, co zaczęło się zaraz po tym upadku. Prawdopodobnie doszło do dwóch rzeczy. Pierwsza sprawa to ze względu na to, że doszło do takiego nagłego spięcia, spowodowało to później taki rodzaj przeciążenia gdzieś w obrębie tego układu nerwowego, a B, ze względu na tą zachowawczość na pewno już na tych zbiegach zaczynałem nieco hamować, co mogło spowodować właśnie inne obciążenie partii mięśniowych, no i przez to właśnie dolegliwości. Wbiegając na halę Ornak jednak wiedziałem, że tutaj przegrupuję swoje myśli, że czeka nas najmocniejszy podbieg tego dnia, czyli moja mocna strona. I tutaj zobaczyłem Kamilę, która krzyknęła mi kilka motywujących słów, wymieniłem flaski i poleciałem dalej, kliknąłem lapa. No tak jak mówię, byłem trochę niezadowolony, ale niemniej jednak wiedziałem, że teraz jest czas na to, żeby dociskać dalej. Lecąc pod Przełęcz Iwaniacką, tutaj już po raz kolejny chciałem przetestować właśnie nogi Bartka i to w jakiej formie tego dnia jest. Tu nie udało mi się go zerwać ani na moment. Natomiast po raz kolejny podjąłem taką próbę od Iwaniackiej do Ornaku, gdzie również użyłem swoich możliwości, jeśli chodzi o przemieszczanie się pod górę. Natomiast to cały czas wyglądało właśnie tak samo, że Bartek odstawał może na te kilkanaście kroków, na kilka sekund, po czym wracał do mnie, odbijał. Ja później znowu odbijałem i on znowu odbijał. W momencie, w którym przed już samym Ornakiem wyciągnąłem żel, żeby zjeść i wyciągnąłem picie, Bartek wtedy przeszedł przede mnie i tutaj objął prowadzenie na chwilę. Objął prowadzenie aż do zbiegu, do Siwej Przełęczy, tam gdzie zaczyna się już taki mocniejszy podbieg na Starorobociański. I tu szczerze powiem, że miałem takie wrażenie, że będę w stanie jeszcze zgubić Bartka, ponieważ ja nie leciałem na jakimś bardzo dużym dyskomforcie. Owszem, odczuwałem już spore zmęczenie na tym etapie. Czułem, że kurczą mi się łydki, zmieniłem nieco ten krok, biegłem bardzo mocno przez piętę, ale z drugiej strony wiedziałem, że te podbiegi, należą do mnie. Dlatego też w momencie, w którym widzieliście to na relacji live, postanowiłem zaatakować i przejść przed Bartka tak, aby postarać się urwać te kilkanaście sekund. Do Siwego Zwornika jednak biegliśmy cały czas praktycznie razem. Po Siwym Zworniku na chwilę na tym zbiegu również się skleiliśmy, ale na tym końcowym podbiegu, na tej największej ścianie na Starorobociańskiej, tutaj zacząłem dociskać tą śrubę i chciałem uzyskać przynajmniej te kilkadziesiąt sekund nad Bartkiem. Po raz kolejny. Dało się to tylko na jakieś kilkanaście sekund, może nie wiem, 15 sekund między nami było na szczycie. Natomiast ja czułem, że naprawdę nie jest to jakiś mega ciężki wysiłek. Kliknąłem lapa, no i znowu zmieściłem się w założeniach czasowych, z czego byłem bardzo zadowolony. Tutaj już biegliśmy na styku z tym, co Martin biegł rok temu. Wiedziałem, że czeka nas ciężki, ten techniczny zbieg ze Starorobociańskiego Wierchu w kierunku Polany Trzydniówki. I o ile na samym grzbiecie jeszcze biegło się dosyć dobrze, kończysty, trzydniowiański, pokonałem w miarę dobrym tempie, to na wszystkich wypłaszczeniach już i na tych takich biegowych zbiegach odczuwałem bardzo duże skurcze i to nie było takie coś, co można było sobie zlekceważyć, a tam leciutko się kurczy noga, tylko po prostu już takie, że naprawdę musiałem bardzo mocno zadzierać piętę, zadzierać palce do góry i lądować na pięcie. Nie pomagało mi to, ale przynajmniej mogłem biec dalej. Wbiegając na ten najtrudniejszy fragment, gdzie zaczynają się korzenie i gdzie później zaczyna się właśnie ten charakterystyczny taki schodkowy fragment, również nie byłem w stanie za bardzo przyspieszyć. Nie czułem tej pewności. Nie chciałem zaufać też nogom w taki sposób, że puszczę się w dół i ląduję na tej przedniej części, chwyci mnie skurcz i polecę jeszcze znowu do przodu. Więc włączył się tu na pewno też pewien rodzaj jakiejś zachowawczości, strachu. Więc ani ja, ani Bartek tak naprawdę tutaj się nie docisnęliśmy na tym zbiegu. Tak naprawdę zbiegliśmy go naprawdę ekstremalnie wolno, jak na nasze możliwości oczywiście. Bartek ze względu na swój niedawny uraz stawu skokowego, ja ze względu właśnie na przejścia swoje kontuzyjne, brak zbiegów właśnie w treningu, no i te problemy ze skurczami. Zbiegając na Polanę Trzydniówkę, wprawdzie osiągnęliśmy ten
etap w około 30 minut, więc powiedzmy, że gdzieś tam w tych założeniach czasowych, natomiast no, życzyłbym sobie, żebym przebiegł ten etap jednak w 28-27 minut. Finalnie jednak tak wyszło, więc nie przejmowałem się znowu tym. Wiedziałem, że Bartek jest ze mną ramię w ramię, więc kurczę, no tak naprawdę na najbliższych kilometrach rozegra się ten bieg pomiędzy nami. Wziąłem flaski od Marcina Ścigalskiego, który był ostatnim supporterem tutaj na tym punkcie. Od razu praktycznie wywaliłem żela, żeby mieć tę energię do ewentualnych ataków. Od razu żela popiłem właśnie napojem z kofeiną i zostawiłem sobie jeszcze właśnie we flasku węgle na późniejszy etap. No i tak biegniemy z Bartkiem tą Doliną Chochołowską. Tak naprawdę tutaj nikt za bardzo nie atakuje. Bartek biegnie za mną, ja utrzymuję swój rytm i wiem, że czeka nas jeszcze jeden ząbek na Kominiarską Polanę. No i tutaj wbiegając w prawo z Doliny Chochołowskiej na ten czarny szlak finalnie, miałem już takie wrażenie, że dobra, no to jest teraz ten moment, w którym trzeba zaatakować. I zacząłem tak stopniowo dociskać śruby. Starałem się na każdym odcinku gdzieś tam mocniej przyspieszać. Natomiast tutaj znowu ograniczyły mnie skurcze i to zaczęły pojawiać się też już na podbiegu. Natomiast ja tutaj zacisnąłem zęby, nie przejmowałem się tym za bardzo, bo wiedziałem, że to jest ten etap, na którym coś tam jeszcze mogę zgubić. No i stopniowo tak czułem, że Bartek zostaje. Dało mi to trochę motywacji, ale tak naprawdę w momencie, w którym zbliżyłem się już do samego szczytu, no patrzę do tyłu, Bartek jest znowu jakieś te 10-15 sekund za mną. No nie napawało mnie to optymizmem, natomiast tu już też o tym wiele nie myślałem, puściłem się w dół i chciałem urwać tutaj właśnie w tym etapie jeszcze Bartka. Natomiast no po raz kolejny, mówię teraz o tym z taką trochę złością, z taką goryczą, bo nie przegrałem tego dnia wydolnością, nie przegrałem tego dnia energetyką, nie przegrałem tego dnia ze względu na to, że zbombiło mnie, że za szybko zacząłem. Przegrałem tego dnia przez nieprzygotowanie po prostu mięśniowe, no i przez te właśnie elementy, o których Wam powiedziałem. W momencie, w którym zaczął się ten bardzo biegowy już zbieg w Dolinie Lejowej, ja tak naprawdę nie mogłem przyspieszyć bardziej niż 3,45, bo nie mogłem po prostu przejść przez ten normalny swój rytm biegowy. Każde przyspieszenie, które zaangażowało nieco mocniej mięśnie dwugłowe, czy zaangażowało nieco mocniej obszar łydek, powodowało większe napięcie, większą sztywność i w efekcie większe skurcze. Także w momencie, w którym Bartek mnie wyprzedził na zbiegu i przypuścił ten swój atak, to było na około 3,5 km do mety, 3,5, może 4 km do mety. Ja przez chwilkę go przytrzymałem, po czym znowu musiałem już uznać tutaj wyższość Bartka, ale miałem cały czas jedną motywację. Wiedziałem, że biegnę na ekstremalnie dobry czas i chciałem złamać to 4,40, dlatego cały czas zagryzając te zęby, pochylając już tą głowę do przodu, cisnąłem do przodu i tak naprawdę nie przejmowałem się tym, czy za mną jest Dawid, czy mnie dogoni, bo nie myślałem o tym w ogóle. Myślałem tylko o tym, żeby dotrzeć do mety w jak najszybszym czasie. I tak wybiegając z Doliny Lejowej, przebiegając przez mostek i tam był taki leciutki jeszcze podbieg, tutaj dopiero zobaczyłem za sobą Dawida. Niekoniecznie mnie to zaskoczyło, bo miałem informację wcześniej od żony i informację od trenera, że Dawid nas goni, że Dawid za nami mocno leci. I uwierzcie mi, że chciałbym naprawdę i byłem tego dnia gotowy energetycznie, byłem tego dnia gotowy przygotowaniem, formą, wszystkim na to, żeby zawalczyć tą końcówkę, ale przyspieszając znowu złapał mnie potężny skurcz, więc również wyższość Dawida na tej końcówce musiałem uznać, ale wiedziałem, że dalej jest to ekstremalnie dobry czas, więc cisnąłem do mety ile mogłem, cisnąłem do mety na tyle, na ile pozwalały mi nogi i wbiegając na ostatnią prostą wiedziałem już, że ten wynik będzie bardzo dobry. Wbiegam na metę, bum, 4,38,39. No musicie mi uwierzyć, że tempo 6,09 w Tatrach na dystansie 45,5 km z przewyższeniem powyżej 3350 metrów. To jest ekstremalnie dobre tempo, to jest ekstremalnie dobry czas. Zobaczymy oczywiście, jaka będzie tutaj wycena algorytmów, które ostatnio szaleją. Spodziewam się jednak, że będzie to dosyć dobra wycena i że zostaniemy w pewien sposób też tutaj uhonorowani takim biegiem, w którym trójka zawodników mieszcząca się na mecie w 57 sekund. No wyobraźcie to sobie, bieg 4,5 godziny ponad, 45 km, 3300 metrów przewyższenia i ta trójka zawodników walczy ze sobą do samego końca. No, mam nadzieję, że dostarczyłem Wam i ja, i chłopaki mega dobrych emocji i że jako kibice też mieliście dzięki temu co oglądać, bo no dla mnie przynajmniej w mojej głowie była to rywalizacja życia.
pod kątem tego ciągłego tasowania się, tego naciskania, tej ciągłej niepewności, tego takiego napierania na siebie nawzajem. Mega. Takich biegów tylko bym sobie życzył, dlatego też pomimo tego, że byłem po sportowemu nieco zawiedziony. Byłem zawiedziony tym, że nie wygrałem, że nie wygrałem też takiej fajnej nagrody finansowej, że straciłem też dodatkową pozycję na finiszu, to oprócz tego sportowego takiego odczucia złości, że chciałbym tam być, miałem wrażenie świetnie wykonanej roboty, bardzo dobrze rozprowadzonego biegu, bardzo, bardzo dobrego wyniku i dlatego też we wszystkich tych wywiadach, których udzielaliśmy, wszyscy chyba byliśmy tak pozytywni, bo każdy z nas wiedział, że zrobiliśmy coś naprawdę, naprawdę spektakularnego i specjalnego. Dla mnie Tatra Sky skończył się bardzo dobrze i musicie też pamiętać, że i dla mnie, i dla Bartka, i dla Dawida to był start w drodze więc absolutnie nie pikowaliśmy formy pod ten konkretny bieg, tylko traktowaliśmy go jako element treningu. Niemniej jednak oczywiście każdy z nas dał z siebie tam wszystko, więc musicie wiedzieć, że jestem ekstremalnie zadowolony. Trener był również bardzo zadowolony. Ja jestem oczywiście też bardzo zadowolony z tego, że nie boli mnie noga po tym biegu i że byłem w stanie naprawdę zrealizować ekstremalnie dobrą robotę, że pobiegłem ten swój wymarzony Tatra Sky i od razu zaliczyłem go z takim fajnym doświadczeniem. Dziękuję wszystkim Wam, kibicom, za to, co wnosicie do mojej drogi sportowej. Dziękuję przede wszystkim patronom, którzy na co dzień wspierają mnie właśnie w naszych społecznościach, w tworzeniu treści, w tworzeniu tego kanału. Ostatnio zaktualizowałem progi na Patronite, w których chcę być jeszcze bliżej ze swoimi obserwatorami, chcę być bliżej ze swoimi patronami, dlatego też możecie je sprawdzić i zobaczcie, co przygotowałem tam dla Was. Możecie również rozważyć wsparcie mnie na YouTube bezpośrednio, dołączyć do grona wspierających, gdzie również otrzymacie fajne benefity. Zachęcam do sprawdzenia. Będziecie mogli zobaczyć wszystkie linki tam w opisie, więc jeśli tylko jesteście w stanie wesprzeć mnie w tworzeniu tych treści, w tworzeniu tej drogi, przekazywaniu Wam też mojej wiedzy, to zachęcam do tego. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie za mnie kciuki w drodze do OCC. Mam nadzieję, że tam również dostarczę Wam podobnych emocji. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w następnych materiałach.